Dzień dobry, witam Was serdecznie w warsztacie Dom i Drewno. Dziś rozpoczniemy pracę od chwili spędzonej przy laserze. Jak widzicie, część już szablonu wycięta. Docina się jeszcze jeden zajączek, jeszcze jajko. No bo oczywiście zbliżają się święta wielkanocne, więc mamy takie oto zadanie. Te szablony przydadzą mi się w dwóch miejscach. Na dwa sposoby. Jeden, taki jak widzicie teraz, czyli do odrysowania po prostu wzoru na drewnie i po tym wzorze mogę zacząć sobie wycinać na przykład pilarce włosowej, ale również te szablony są na tyle sztywne, że spokojnie jestem w stanie je przyklejać do drewna i frezować poprzez łożysko kopiału. Tutaj oczywiście przy takim wzorze prostym jak jajko używam również szlifierki w miejscu takim, gdzie jest ten papier dość elastyczny i mogę naprawdę bardzo szybko to doszlifować. Zostaje jedno krótkie dotknięcie do spodniej części i mamy pierwsze jajko gotowe. Kolejny temat to jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ materiał będzie dość gruby. Tutaj mamy prawie 50 mm. Myślę, że na gotowo po sklejeniu, po przestruganiu w granicach 45 może nawet się zmieścimy. No i co? Robimy w takim razie dość szeroką klejonkę. Te deski mają chyba 1 albo 1,20 m długości. Kleimy tutaj chyba gdzieś w granicach 50 cm i taki materiał posłuży mi jako taka powiedzmy zbiorcza, jak to powiedzieć? To będzie służyło do frezowania na cence wielu elementów naraz. O, tak bym to ujął. Więc tutaj na razie szykuję sobie formatkę bodajże chyba 40×70. Tak to mi wyszło w komputerze. I możemy w takim razie ruszać z planowaniem tego. Tutaj czyszczę tak naprawdę tylko minimalnie po kleju. To jest super łatwa sprawa i mogę wrzucać na frezarkę. I tutaj znowu zawsze powtarzam, że ten moment pierwszy, czyli ładowania materiału na stół, mocowania tego tak, żeby te łapki były bezpieczne, żeby frez gdzieś tam nie uderzył w te trzymacze materiału, ale też również, żeby one nie zajmowały gdzieś tam za dużo miejsca. No, chwilę się trzeba pobawić i to czasami zajmuje więcej czasu niż sama praca na maszynie. I tutaj teraz robimy frezowanie na głębokość chyba 20 mm. Pamiętajcie, materiał ma powiedzmy 45, czyli robię rowek, który będzie miał 20 mm, a pod spodem zostanie jeszcze 25 mm nieprzecięte. Dlatego też, że tutaj posługuję się frezem bodajże 6 mm, czy 1/4 cala, czyli tam 6 około 3 mm. Szlifujemy to sobie i taka formatka jest już gotowa do dalszej obróbki. I teraz, żeby sobie przyspieszyć tę pracę, zobaczcie, w tym momencie mogę wrzucić na CNC kolejną formatkę. O, tutaj widzę, że muszę taśmę troszeczkę przesunąć w prawą stronę. Dokładniejsze wycinanie mogę zrobić na drugiej taśmówce, czyli na taśmówce właśnie też włosowej, gdzie mam super cienki brzeszczot, chociaż to jest nawet gruby, bym powiedział, brzeszczot, jeśli chodzi o tą taśmówkę. Tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie dokończyć dolną część. Jak widzicie na frezie, tutaj jest frez spiralny z łożyskiem i to idzie super szybko. I oczywiście tutaj też mam 6 mm, więc to wszystko jak gdyby wchodzi w te same, jak to powiedzieć znowu, wchodzi w te same miejsca tak naprawdę, bo jeśli frez byłby większy, no to miałbym problem. I teraz efekt końcowy, zobaczcie.
one są naprawdę masywne, no bo te 40 parę milimetrów, no to robi robotę i wydaje mi się, że prezentują się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dębina, ale też dębina w takiej wersji rustic. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.